Sprawdźmy teraz, na jakiej wysokości jesteśmy. Proszę bardzo. 2124 metry nad poziomem morza. Podczas naszej pierwszej wielkiej wyprawy do Stanów Zjednoczonych głównym celem była Arizona i jedno z najbardziej widowiskowych miejsc na Ziemi – Park Narodowy Wielkiego Kanionu Colorado – Grand Canyon National Park. To, co tam zobaczyliśmy, przerosło nasze oczekiwania. Kanion z jego głębią i kolorami totalnie nas zaskoczył. Przygotowaliśmy dla Was kompletny poradnik, jak zaplanować podróż do tego cudu natury, gdzie się zatrzymać, jak poruszać się po parku oraz czego spodziewać się na miejscu. Wielki Kanion Colorado był naszym głównym celem podczas pierwszej wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Wylądowaliśmy w Phoenix, stolicy stanu Arizona. Jeszcze tego samego dnia ruszyliśmy wynajętym autem w kierunku Williams. To niewielkie, spokojne miasteczko okazało się idealną bazą wypadową. Położone zaledwie 95 km od południowej krawędzi kanionu, czyli około godziny jazdy. Dla porównania z Flagstaff do kanionu jest 128 km, czyli około 1,5 godziny jazdy. A z Las Vegas aż 450. Ta podróż zajmuje od 4 do 5 godzin. Williams zachwyciło nas amerykańskim klimatem. Niskie budynki, stare szyldy, muzyka country w tle i przyjaźni ludzie. Tutaj poczuliśmy się jak na planie filmowym rodem z Dzikiego Zachodu. Nasze spotkanie z kanionem Colorado rozpoczęliśmy w Visitor Center, głównym punkcie informacyjnym Parku Narodowego Wielkiego Kanionu. Znajduje się tu wypożyczalnia rowerów, wystawy, kawiarnie, sklep z pamiątkami i oczywiście sympatyczni park rangers, którzy z pasją opowiadają o historii tego miejsca. Stąd już tylko kilka minut spaceru dzieli od dwóch znanych punktów widokowych – Mother Point i Yavapai Point, połączonych malowniczym szlakiem Rim Trail. Jego przejście zajmuje około 25 minut, ale gwarantujemy, co chwilę będziecie się zatrzymywać, by robić zdjęcia. Kiedy po raz pierwszy stanęliśmy nad krawędzią Wielkiego Kanionu, dosłownie zapadła cisza. Przed nami otworzyła się przestrzeń tak rozległa, że trudno ją było objąć wzrokiem. Kolorowe warstwy skał, światło odbijające się od piaskowców i cienie chmur powoli przesuwające się po zboczach. To był prawdziwy spektakl natury, który oglądaliśmy w osłupieniu. To jedno z tych miejsc, gdzie człowiek czuje się naprawdę mały. Wielki Kanion to nie tylko skały i przepaście, to również dom dla setek gatunków zwierząt. Podczas naszego pobytu widzieliśmy wiewiórki, sokoły i orły, ale lista mieszkańców parku jest o wiele dłuższa. Żyją tu m.in. jelenie, bobry, kojoty, a wśród ptaków można wypatrzyć nawet kondora kalifornijskiego, jednego z największych ptaków Ameryki Północnej. Wielki Kanion to także fascynujący zapis historii Ziemi. Warstwy skalne mają tu nawet 1,8 miliarda lat. Rzeka Colorado, która przecina Grand Canyon, nadal go kształtuje, powoli żłobiąc coraz głębsze koryto. And to find the river view, there is a small river view there, very small. Go to the point and look directly straight across the canyon, and then look to your left, 90 degrees from that, and that's where you're going to find that little river view. Wielki Kanion ma aż 447 km długości, ponad 1,5 km głębokości i w niektórych miejscach aż 30 km szerokości. To jedno z najbardziej spektakularnych miejsc na Ziemi, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, w jego wnętrzu znajduje się około 1000 jaskiń, z czego tylko 355 zostało udokumentowanych. Jeśli planujecie podróż do USA, Wielki Kanion Colorado musi znaleźć się na waszej mapie. Weźcie wodę, krem z filtrem i aparat. Gwarantujemy, że każde zdjęcie będzie wyglądało jak pocztówka.
Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Po parku kursują bezpłatne autobusy oznaczone kolorami niebieskim, czerwonym i pomarańczowym. Każda linia prowadzi w inną część południowej krawędzi. Możliwość korzystania z sieci autobusów jest w cenie opłaty za wstęp do parku i ma na celu zapewnienie bezproblemowego dostępu do szlaków, punktów widokowych i innych atrakcji, do których nie można się dostać samochodem. System ten, działający od ponad 40 lat, wykorzystuje autobusy na sprężony gaz ziemny, minimalizując zanieczyszczenie środowiska. Linia niebieska łączy terminal przy centrum dla zwiedzających z hotelami, kempingami i Market Plaza. Większość zabudowy w tej części przypomina klimatem Dziki Zachód. To tutaj znajdują się sklepy z pamiątkami, food trucki, restauracje i punkty widokowe. Linia pomarańczowa, Kaiba Prim, prowadzi na wschód, gdzie szlak schodzi widowiskowo w stronę rzeki Colorado. To właśnie ten autobus jedzie do słynnego pieszego szlaku South Kaibab Trail. Linia czerwona, Hermit Road, jeździ wzdłuż najdłuższego szlaku o tym samym kolorze, prowadzącym w stronę zachodniej krawędzi. Zdecydowaliśmy się wysiąść przy Orphan Mine. To dawny szyb uranowy, gdzie można zejść bliżej urwiska. Brak barierek sprawia, że zdjęcia wychodzą oszałamiająco, choć serce zdecydowanie bije szybciej. W oddali widać kolejne punkty: Powell Point i Hopi Point. Ten ostatni uznawany za najlepsze miejsce na zachód słońca. Mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się to potwierdzić na własne oczy. Autobusy kursują zgodnie z rozkładem na oficjalnej stronie. Pierwsze jeżdżą od godzin porannych do nawet 21 lub zachodu słońca, co 10-15 minut, ale w zależności od pory roku czas kursowania może ulec zmianie. Najlepiej sprawdzić to przed dotarciem na miejsce. Przejazd dwóch pierwszych tras w obie strony zajmuje około 50 minut. Natomiast trasy czerwonej aż 80 minut. Dlatego ważne jest, aby zaplanować adekwatnie wizytę do szlaku, który planujecie zwiedzić. Przypominamy, że tylko ta jedna placówka na południowej krawędzi jest rozległa i zobaczenie wszystkiego w jeden dzień jest niemożliwe. To czekamy na wjazd. Proszę pana. Jak zawsze w kolejkach. Swoje trzeba odstać, bo się troszeczkę spało. Późno się wstało. Jeśli planujecie odwiedzić kanion samodzielnie, najlepszą opcją jest samochód.
Williams to doskonała baza nie tylko blisko kanionu, ale też przy legendarnej Route 66, więc po zwiedzaniu możecie ruszyć dalej w stronę Las Vegas lub Los Angeles. Z Williams do Bram Parku dojedziecie w około godzinę. To zaledwie 60 mil, czyli 96 km. Przy wejściu do parku znajdziecie duże parkingi, z których autobusy zabiorą Was do poszczególnych punktów widokowych. Wiemy, gdzie zaparkowaliśmy? Tego będziemy szukać później. Bilet wstępu kosztuje $35, czyli około 138 zł za samochód osobowy i jest ważny przez 7 dni, niezależnie od liczby pasażerów. Śniadanko. Alternatywnie można też przyjechać pociągiem Amtrak. Linia rusza prosto z Williams i kończy bieg tuż przy krawędzi kanionu. To podróż pełna nostalgii. Stara lokomotywa ciągnie kilkanaście wagonów przez malownicze pustkowia. Jeśli lubicie klimat westernów, to obowiązkowy punkt programu.